Dziękuję. Proszę zeszyć powłoki. To było genialne, panie profesorze. O, bez przesady, panie kolego, bez przesady. Nikt poza panem by tego nie dokonał. Muszę panu powiedzieć w tajemnicy, że znam takiego jednego, który już niedługo będzie przeprowadzał podobne operacje. Kto taki? Pan, panie kolego. Panie profesorze, już 3 razy telefonowano z domu. Proszę, już panie jadę, profesorze. dziękuję pani. O wyniku naszej operacji będziemy mogli rokować dopiero po 24 godzinach. Gdybym był potrzebny, to proszę po mnie telefonować. Choć nie wydaje mi się, aby okazało się to konieczne. Panie kolego, proszę mi wybaczyć, że zostawiam pana samego, ale proszę zrozumieć uroczystość rodziny na 8. rocznicę ślubu. Panie profesorze. 8. rocznica. Nie, dziękuję, ja sam. Dzień dobry. Panie profesorze. Panie profesorze. Panie profesorze. Cicho. Potem. Beato! Jezus Maria. Gdzie pani? Gdzie pani? Coś stało? Beato! Gdzie ona jest? Tam jest list. Co to ma znaczyć? Pani wyjechała, zabrała panienkę. Sam sprowadziłem taksówkę. Zniosłem walizki. 2 walizki. Drogi Rafale, nie wiem, czy zdołasz wybaczyć mi kiedykolwiek to, że odchodzę. Pokochałam i ta miłość silniejsza jest ode mnie. Nigdy nie byłam godna ciebie. Męczyła mnie twoja sława i moja nicość przy tobie. Zabieram Marysię, bo bez niej nie potrafiłabym żyć.
Nie staraj się mnie odnaleźć. Beata.
Panie ozdobny, pożycz pan 5Z bez żadnej gwarancji na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego. Pewność i zaufanie. Co? Nie cokaj, nie cokaj, nie cokaj, bo obcokany będziesz. Obywatelu stolicy 30-milionowego państwa z dostępem do morza. Czego pan sobie życzy? Wszelkiego szczęścia w pomyślności, w ogóle w zdrowia i żeby wszystko i tak w ogóle. Thank you, my darling. Pozwól, hojny ofiarodawco, że i ja ofiaruję ci coś cennego. Tak, słuch cię nie myli. Myślę o swoim towarzystwie. Noblesse oblige. Ja stawiam. Ja, Samuel Obiedziński. Voilà. Uważasz, hrabio? Napoleona diabli wzięli. I Olesia Macedońskiego też. Dlaczego? Panie Drożyk, jeszcze jedno. Dlaczego? Dlatego, że nie sztuka być kimś. Sztuka być nikim, niczym. Niczym za kołnierzem opatrzności. Ja ci to mówię, ja, Samuel Obiedziński, który nigdy z żadnego koturna nie zleci na zbity pysk, dlatego że nigdzie nie wejdzie. A cokół? Cokół jest podstawką dla durniów. Zbankrutowałeś. Wylali cię z ministerialnego stolca. Nie. Nie to. Co? Kobieta? Zdradziła cię? Porzuciła. Pij! Tak to jest z kobietami. Jedna przyssie się do ciebie i wszystkie soki wyciągnie. A inna obedrze cię z tego, co masz. A trzecia wciągnie w szarzyznę i powszednie błoto. Po jednym spłynie gładko. Drugi jak postrzelony kot zapiszczy, zakręci się i zdycha. A taki jak ty, amigo, twardy musisz być. Jak wielkie drzewo, ale i wyrwało cię z korzeniami. Pij, amigo. To prawda. Z korzeniami. Ja nie piję. Nie. Tragedia to ludzka głupota. Tragedia. Tak. W ogóle Ej, panie szanowny, a płacić nie łaska? Wolno, jaśnie pana. Dokąd pana prezesa?
Proszę, proszę. Wie, no. Panie przodowniku, ten oto człowiek nie wie, jak się nazywa i nie ma dokumentów. Tak? Nie wie, jak się nazywa. I nie ma dokumentów. Sobczak, obszukaj go. Wasze nazwisko, imię. No co, głusi jesteście? Nie, panie przodowniku. I proszę się na mnie nie gniewać. Ja nic takiego nie zrobiłem. No to mówcie prawdę. Prawdę mówię. Nie wiem, jak się nazywam. Może się w ogóle nie nazywam. Wszyscy mnie o to pytają, a ja nie wiem. Ciekawość. Więc co? Nigdy nie mieliście dokumentów? Nigdy. To jak was przyjmowali do pracy? Bez papierów? O, po miastach to wszędzie żądali papierów i nie chcieli inaczej przyjąć. Ale po wsiach nie zważali. Ot, nazwie każdy jak mu tam się podoba. Tutaj w Tartaku też mnie nazwali Józef Broda. Ale ja nic złego nie zrobiłem, nic nie ukradłem. Byliście karani sądownie? Tak jest. Gdzie? Raz w Sokalu, a 3 lata temu w Drohobycz. Raz na miesiąc, a raz na 2 tygodnie. Za co? Za włóczęgostwo, ale niesprawiedliwie. No co? Jak to pracy szuka, to od razu włóczęga. A tak prawdę mówiąc, to za brak dokumentów. Niech mnie pan puści, panie przodowniku. Ja nic nikomu złego nie zrobię. Puścić was? Przepisy nie pozwalają. Odeślę was do starostwa. Odsiedzicie
za włóczęgostwo. Ech, broda, z wami to tylko zawracanie głowy. Są papiery, to jest człowiek. A nie ma papierów, to nie ma człowieka. Ba, mało to się naprosiłem i w sądach, i na policji, i po więzieniach, żeby wystawili jakiś dokument. No ale nie chcieli, że niby takiego prawa. No to co robić? A kto was tam wie, kim wy naprawdę jesteście? Co by to było, gdyby wszyscy chodzili bez papierów? Prawda, panie Kundejko? Tak, tak. Papier musi być. Człowiek się rodzi, to mu wypisują papier. Umiera, też mu wypisują. Tu u mnie jest każdy. Porządek musi być. Zabrać to! Też znalazł sobie miejsce. Przepraszam. Proszę pokwitować aresztanta. Antoni Franciszek Kosiba. Kosiba. Antoni Kosiba. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, by uczcić pamięć nieodżałowanego, wybitnego uczonego, luminarza nauki polskiej, profesora Rafała Wilczura. Przez wszystkie te lata łudziliśmy się nadzieją, że wróci do nas. Niestety, jego zaginięcie pozostanie na zawsze owiane mrokami bolesnej tajemnicy. Starałem się, proszę Państwa, przez wszystkie te lata, w miarę własnych możliwości, nie uronić niczego ze sławy jego kliniki. Dzisiaj, nadając tej klinice jego imię i odsłaniając jego popiersie, składamy hołd najlepszemu człowiekowi, mądremu nauczycielowi i wybitnemu uczonemu. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieku. Czy można o wodę poprosić? Wody u nas dzięki Bogu nie brakuje. Od tu, za drzwiami, cebr stoi.
Pozwolisz przysiąść? Przysiąść każdemu wolno. A skądże to Bóg prowadzi? Z daleka. Za robotą chodzę. Ostatnio robiłem u Kowala w Mickunach. A robota się skończyła, to i poszedłem. W Mickunach? Tak. Znam tamtego Kowala. Tego z jednym okiem? To prawda, iskra mu wypaliła. A znaczy się ty też sam Kowal? A, Kowal, nie Kowal. Każdą robotę znam. Jakże to tak? A no już 15 lat za robotą chodzę, to i nauczyłem się najrozmaitszych rzeczy. W Mickunach powiadali, że wam parobka do wojska wzięli. Jednego wzięli. A tu żniwa i roboty we młynie będzie. To myślę, skorzystam. Zajść, zapytać. Nie grzech. Pu! W dzień świąteczny takie rzeczy Boga się nie boi. Jakże ja ciebie mam wziąć? Obcego człowieka do domu puścić? A no to też ja się nie napraszam. To i mądrze robisz. Nie znam ciebie. Ani nikt ciebie tu nie zna. Sam rozumiesz. Może ty i dobry człowiek. Bez żadnych złych zamiarów. Ale może i zły. Nawet twego nazwiska nie wiem. A skąd ty rodem? Moje nazwisko Antoni Kosiba. A rodem jestem z Kalisza. Kto by go wiedział, gdzie ten sam Kalisz? A no, pewnie, że daleko. Nie potrzeba żadnych papierów. Świat jest wielki, a ludzie na nim rozmaici. A cóż ty chodzisz, że miejsca nigdzie nie zagrzejesz? Ty domu nie masz? A no nie mam. I baby swojej nie masz? Nie. A dlaczego? Nie wiem. Od baby wszystko zło na świecie. Co prawda, to prawda. Przecież nie tylko zgorszenie i kłopoty. Ale zawsze należy się ożenić, takie prawo boskie. To nikogo bliskiego nie masz. A ty masz? Jakże, mam rodzinę? A jakby tak, nie daj Boże, pomarli, to znajdziesz kogo bliskiego, życzliwego, żeby ci pomógł w biedzie? Wydajesz mi się nie głupi człowiek i może uczciwy. Ale mnie potrzebny robotnik, zdrowy, silny, młody, a ty już swój wiek masz.
No to szmat świata widziałeś. A widziałem. A jak tam w tym świecie? No, zwyczajnie, wszędzie ludzie żyją. A w świętych miejscach bywałeś? A jakże? W Kalwarii, w Ostrej Bramie, na Jasnej Górze byłem. O Boże, to ty musiałeś widzieć najpiękniejszą odpusty, nie? A widziałem. A obraz? Obraz cudowny też widziałeś? Widziałem. A cudy sam widziałeś? Widzieć nie widziałem, ale słyszałem. A o uzdrowieniach? Mówili o uzdrowieniach. Ale przecież to katolicki obraz. A czy ona i ludziom innej wiary pomaga? No, na ten przykład prawosławny. Tego to ja nie wiem. Ale tak sobie myślę, że jak dobry człowiek, to każdemu pomoże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodź. Jestem tu już 6. rok i nie krzywduję sobie. Car jest surowy, ale sprawiedliwy. Chociaż mówią o nim, że rodzonego brata z korwami puścił. I ten dzieci mu przeklął. Prawda to, nieprawda, ale zobacz sam. Jeden w rzece się utopił, drugi zginął na wojnie, wdowę po sobie zostawił, baba jak rzepa. Jedno dziewuchę zakasuje, ale młodszy syn Wasyl zleciał z drabiny i sobie obie nogi połamał. Stary grosza, a samego doktora z miasteczka nie skąpił. Ale nic nie pomogło. Doktor pieniądze wziął, ale wnuk nie uzdrowił. Przekleństwo i tyle! Czego płaczesz, co? Może nie wytrzymam. Ja ze sobą skończę. Tak mnie już pisano. Głupi jesteś. Młody jeszcze jesteś. Młody. Tak do końca życia jak chłoda gnić.
Żebym stary był, to niech. Kara boska za grzech ojca. Ja stryjowi odebrałem jego część, nie ja. Za cóż na mnie to kalectwo? Jak dawno połamałeś nogi? 5. miesiąc. 5. miesiąc, ale tobie zestawili. Zostawili. Doktor z miasteczka, z Raduliszek. Tak? I co? Powiedział, że będę zdrów. W deseczkę mi nogi zabandażował. 2 miesiące leżałem, ale jak zdjął, to To co? powiedział, że nie ma rady, że nawet sam Pan Bóg tu nie pomoże. Poruszaj palcami. A, całymi stopami. Nie mogę. Boli. Boli? Tu i powinno boleć. To znaczy się, że jest dobrze. Trzeba tobie znowu nogi połamać i prawidłowo kości zestawić. I wyzdrowiejesz. Gdybyś nie mógł poruszyć palcami, to znaczy, że wszystko przepadło, a tak to można. A ty, Antoni, skąd wiesz? Co skąd? No? Nie wiem skąd, ale wiem, że to nic trudnego. Trzeba złamać i złożyć na nowo. Nie wolno tracić czasu i trzeba to zrobić jak najprędzej. Doktor Pawlicki się nie zgodzi. Nie trzeba doktora. Ja sam to zrobię. Ty? Będziesz chodził jak dawniej. A skąd ty to umiesz robić? Toż operacja. Trzeba nauki kończyć, żeby takie rzeczy. Sam doktor nie poradził, a ty głupi, nieuczony chcesz. Chcesz, żeby na zawsze kaleką został? Jak uczony nie potrafił, nieuczonemu brać się nie ma po co. A ty wiesz, jakie jemu myśli Jak w głowie myśli? chodzą? Ale takie, że życie sobie chce odebrać. W imię Ty, Prokop, Boga nie wzywaj, bo powiadają, że nieszczęścia twoich dzieci to kara Boża za krzywdy twojego brata. Kto tak mówił? Kto? A wszyscy! Wszyscy! A wszyscy, cała okolica! Twój syn sam to mówił. Boże, zmiłuj się. I ludziom byś gęby pozamykał i młyn miałbyś komu zostawić. A ty robiłeś to kiedy? Robiłem. Słuchaj, Antoni, a jeśli chłopak umrze? Nie umrze. Przysięgniesz. Przysięgnę. Na świętą przeczystą. Na świętą przeczystą. Na Chrystusa Zbawiciela. Na Chrystusa Zbawiciela. Przysięgnij. Przysięgam.
Dzień dobry. Dzień dobry. Czego pan sobie życzy? Słucham. Ja? Nic, proszę. Jakie? Jedwabne. Filozela czy filoklos? Do haftowania? Nie, do szycia. Cienkie? Grube, białe. Proszę. Widzisz, synku, ja wiem, że jesteś odważny. Że zaciśniesz zęby tak, żeby ani pisnąć, ale możesz mi drgnąć mimo woli. Dlatego muszę cię przywiązać. Dobrze. A takie drgnięcie popsułoby mi robotę. A, leż, synku. A będę chodzić? Będziesz. Będziesz. Będę chodzić jak wszyscy? Jak wszyscy. Wypij to, synku. Wypij, wypij. Pij. Ściśnij to. A? To ci pomoże. Odwróć głowę. Spójrz w okno. O.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Врачу душу телесу миление, сердце суклушенном Тебе припады, стенящего мира. Исцели болезни, уврачуй сердце души и тела раба Твоего. И яко благосердь прости ему всякое решение. Васильку, синочку, жиєш ти, жиєш. Zanek, synuś, goście czekają. Już przeczytałam, dziękuję. Tak szybko? Nic mi pan dzisiaj nie opowie? Śmiesznie czy smutno? Śmiesznie. O nie. Pani zawsze milczy, a ja muszę opowiadać. Czy to ładnie? Ale ja słucham. Ja też chcę słuchać. Ale co ja mogę powiedzieć? Pan tyle jeździł po świecie, tyle widział. Ale nigdzie nie widziałem tak pięknej dziewczyny jak pani. Znowu pan żartuje. Jakżebym śmiał. Panie Leszku. U nas powiadają proś, a nie dają bierz sam. Hop! Padam do nóg! Ot tak! Dzień dobry, pannie Marysi. Dzień dobry. Słucham. Jak zwykle, paczka marwitanów i zapałki. Proszę bardzo. 60 groszy. Dziękuję, do widzenia. Ale by mnie pan urządził. Czułem się jak kochanek w szafie. Pan hrabia w szafie u ekspedientki affe. Ale ta ekspedientka ma bardzo piękne nogi. Szanowny panie, czy mógłby pan równie szybko znaleźć się po drugiej stronie lady? Co, nie podobam się pani? Czekam. Ani trochę? No cóż. A teraz? A teraz poruszaj stopami. Ostrożnie. Boli? Nie boli. A teraz spróbuj zgiąć kolano. Boję się. No, śmiało. Mogę zgiąć. Mogę. Czekaj. Nie jest za dużo. Podnieś teraz tę nogę. Tak. A teraz tę. A teraz przykryj się i leż. Tydzień poleżysz, a potem zaczniesz wstawać. Antoni. Co? To znaczy, że będę mógł chodzić? No, nie od razu. Najpierw się musisz przyuczyć. To niemożliwe. Słowo daję, nikt nie wie jak to się stało, ale ustrzelił, to fakt. A potem był raut. Aha. Na raut przyjechali Radziwiłłowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Jedwabne nici? Nie, tym razem poproszę o machorkę i bibułki asp.
Proszę, 70 groszy. Proszę. Dziękuję. Do widzenia, panience. Do widzenia. Co się stało? Takiego kosmatego w nagonce na polowaniu pod Pińskiem Lord Carrigan postrzelił, myśląc, że to zwierz. To nieśmieszne. Przepraszam. Ale na czym to ja stanąłem? A potem był raut. A potem był raut, tak jest. Otóż, honorowymi gośćmi są Radziwiłłowie, Tyszkiewiczowie i my, Czyńscy. Ja, młody pan Czyński, jestem jedynym kawalerem do wzięcia. Okoliczne ziemiaństwo przywozi wszystkie swoje córki na wydaniu, a nuż któraś panu Czyńskiemu wpadnie w oko. Orkiestra gra Mazura, a pod ścianami kwiat prowincji. Boże, jakie śmieszne są te prowincjonalne gęsi. Toalety, wielokrotnie przeszywane, ale mot de Paris rodem z Pcimia. W powietrzu unosi się zapach perfum i naftaliny. Ale noblesse oblige. Przecież każda z tych bidulek taniec z Czyńskim zapamięta do końca życia. Więc podchodzę, kłaniam się. Czy pan już skończył? Co się stało? Nic. Czy powiedziałem coś nie tak? Nie, bardzo pięknie pan mówi, panie hrabio Czyński. Marysiu. Przepraszam, czym mogę panu jeszcze służyć? Bardzo przepraszam, ale ja muszę zamieść sklep. A boję się, żeby kurz nie zaszkodził pańskiemu londyńskiemu ubraniu. Czy każe pan jeszcze coś zapakować? Przepraszam. Sam się zapakuję do diabła. Rzuć kostylę. Boję się. Rzuć! Chodź. O. Dzień dobry, pannie Marysi. Dzień dobry. Jutro niedziela. Ładna pogoda zapowiada się. Chyba tak. Może by panna Marysia wybrała się jutro ze mną na spacer do parku. Nie. A właściwie chętnie.
panna Marysia wie, że ja po ojcu zakład obejmę. Wszyscy wiedzą. Jakby panna Marysia powiedziała tak, to ojciec poszedłby do właścicielki sklepu. Jako do opiekunki, znaczy się. Pokłonić się i o rękę panny Marysi prosić. Panie Zenku, co też pan mówi, pański ojciec? Przecież on jest żonaty. Ale to dla mnie znaczy się. To niemożliwe. A to nic, że panna Marysia biedna. Ale za to wykształcona, obyta. Takiej żony nie powstydzisz się. Pieniądzów tu u nas dosyć. A i siły Pan Bóg mnie poskąpił. Kobiecie szczęście dać potrafię. Zobaczy panna Marysia. To niemożliwe, panie Zenku. Ja pana nie kocham. Same prawdziwe carskie imperiały. Na resztę życia tobie starczy. Tego dobra, coś ty mi wyrządził, pieniędzmi nie zapłacisz. Ale co mogę, to daj. Bierz. Co ty, Prokop? Co ty, rozum straciłeś? Bierz. Ja nie dla pieniędzy. Chłopaka mi żal było. Weź. Nie, nie wezmę. Serce daje. Bóg widzi, że serce i nie żaluje. A ja z serca dziękuję. Na chleb mam, na tytoń i odzież zarobię. Po co mi to? Cóż ty, Antoni? Chcesz mnie odmówić wdzięczności, czy co? Chcesz, żeby mnie ludzie oczy wyklowali, że tobie za taką sprawę niczym nie zapłacił? Nie wolno tobie. Tak nie po chrześcijańsku. Nie. Nie bierzesz złota. To przyjmij co innego. Żyj z nami jak rodzony. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Pozwoli mi pani przeczekać deszcz. No oczywiście, straszna ulewa. Zmoknie pan całkiem, zanim dojdzie do młyna. To pani wie, że ja ze młyna? Wiem. Pan jest znachorem, przecież wszyscy tu pana znają.
Co się pan tak na mnie patrzy? Co? Ale nic. Ta melodia. Wydaje mi się, jakbym ją gdzieś słyszał. A, to była kiedyś bardzo znana melodia. Mama mi ją za życia często śpiewała. To pani nie jest córką właścicielki? Nie, pracuję tu. A matka? Mama umarła, jak byłam jeszcze dzieckiem. Na gruźlicę. Jakby pan wtedy tutaj był w okolicy, to może by pan ją wyleczył. A ojciec panienki? Ojciec umarł jeszcze wcześniej. Zostałyśmy z mamą same. Mama bardzo ciężko pracowała. A potem ja zostałam sama. Tak. Samemu ciężko na świecie, ja to wiem.
To wy jesteście znachor? Ja jestem robotnik w młynie. Ale ośmielacie się leczyć. Trujecie ludzi. Czy wiecie, że za to jest kryminał? Czego pan chce i kto pan taki? Jestem lekarzem. Doktorem medycyny. I nie wyobrażajcie sobie, że będę przez palce patrzeć na to, jak wy zatruwacie ludność. 2 szczypty na kwartę wody, tak jak mówiłem. I pić gorące. Pół na czczo i pół wieczorem. Zrozumieliście? Zrozumiałam. No to z Bogiem, z Bogiem. Bóg zapłać. Kogoś to ja otrułem, panie. Wszystkich trujecie. Nieprawda, ani jeden nie umarł. Nie umarł, ale umrze. Ja nie mam prawa tego tolerować. W tym brudzie, smrodzie. Na samych waszych rękach jest więcej zarazków niż w szpitalu zakaźnym. Jeżeli nie zaprzestaniecie waszej zbrodniczej praktyki, wsadzę was do więzienia. Ja nic złego nikomu nie zrobiłem, panie. A więzienie, cóż, też dla ludzi. Ja was ostrzegam. Dzień dobry panu doktorowi. Widzi pan doktor? No? Wyzdrowiałem. Dzięki Bogu wyzdrowiałem. Antoni wyleczył. A pan doktor mówił, że nie ma już dla mnie żadnej nadziei. Chciał mnie pan do końca życia kaleką zostawić. A w jaki sposób was wyleczył? Bo on od razu poznał, że kości byli źle zestawione, to połamał i na nowo zestawił. Teraz to i tańczyć mogę, o. O! No to winszuję. Jazda. Jo! Chłop z ciebie, Antoni, zaradny. Tylko swojej korzyści nie umiesz patrzeć. Ile ty bogactwa mógłby mieć, żeby tylko chciał. Tyle narodu do ciebie przychodzi. Pomagać chorym, chrześcijańska rzecz. Ale darmo. Nie trzeba mi pieniędzy. Głodu nie cierpię, a i odkładać nie mam dla kogo. A to twoja wina. Jakże to? Że nie masz dla kogo? Oj, baba ci potrzebna i dzieci. Za stary jestem. Oj, taki ty stary. Nie jedna poszłaby za ciebie. O, obejdzie się. Ja sama poszłaby. Prawdę mówię. Poszłaby. Zostaw te głupstwa. A dlaczego głupstwa? Nie bój się. Miesiąc nie minie, żeby kto do mnie nie swatał się. Już taka ostatnia nie jestem. Choć wdowa. A za ciebie pójdę, choć go słowo powiesz. A żebyś wiedział, że sam Prokop radby. Ha? Nie mnie żenić się. Nie podobam ci się? Co tam podobane? Ja nie do żeniaczki. Niby czemu? No, od tak. Baba ci potrzebna. Może nie? A nie. A żeby ci cholera wzięła. Żeby ty na górce stał. A Slomka, żeby ty nie widział. Koby cię traska mordowała. Żeby ty w wodzie siedział, a napić się nie mógł. Żeby... Popamiętasz sobie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem panią przeprosić. To zbyteczne. Zrozumiałem swój nietakt. Przykro mi, że absorbowałam tak długo pamięć hrabiego swą skromną osobą. Hrabiowie mają przynajmniej tę jedną zaletę, że potrafią być uprzejmi nawet wtedy, kiedy nie mają na to ochoty. Wiem, że pańska uprzejmość jest właśnie tego rodzaju. O tak, ma pani rację. Nie wątpię. Tym lepiej. Tylko dziwię się, że pan się wysila. To jest automatyczne. Już samo wychowanie wpoiło we mnie automatyzm przyzwoitych form. Podziwiam to. Żegnam panią. Nienawidzę pani. Nienawidzę pani i siebie. Siebie za co? Bo nie mogę o pani zapomnieć. Błagam pana. Niech pan tu nie przyjeżdża więcej. To nie ma sensu. Dzień dobry, pannie Marysi. Dzień dobry. Panna Marysia niby taka zaradna dziewczyna, a o jednej rzeczy zapomniała. O jakiej rzeczy? O kanapie. O kanapie? A tak, o kanapie. Toż w sklepie lada twarda i wąska. We dwójkę, zwłaszcza z panem Czyńskim, trudno się na niej wygodnie ułożyć. Ja nie rozumiem, o czym pan mówi. O czym mówi, to nie wie cnotliwa Zuzanna, ale wie, jak to się robi. Pan jest łajdak! Pan jest łajdak i łotr. Pan do mnie? Łotr i bydlę. Proszę przeprosić tę panią. Czekam. Proszę przeprosić tę panią. Przepraszam. Puśćcie, no! Czego, no czego? Czego, no nie! To podłe. Dlaczego on to zrobił? Za co? Za co? Uspokój się, Marysiu. Ten głupiec dostał nauczkę. Teraz oni mnie zaszczują. Jeżeli ktokolwiek spróbuje... Nie zamkniesz im wszystkim ust. Ależ śmiej się z tego. Tak, to pan się może śmiać, nie ja. Wiedziałam, że nie powinniśmy się więcej spotykać. Marysiu. To nie ma sensu, prosiłam pana. Ależ Marysiu. I teraz proszę, niech pan nie przyjeżdża więcej. Nie chcę. Rozumie pan? Nie chcę pana więcej widzieć! Czy mógłbyś nam poświęcić pół godziny? Chcielibyśmy z tobą pomówić. Aż pół godziny? Uważasz, że to dla rodziców zbyt dużo? Ależ nie, mamo. Jestem do waszej dyspozycji. Leszku, doszło do naszej wiadomości, że lekkomyślność swoją posuwasz do granic, które przekraczają nie tylko dobre obyczaje, ale także i pojęcie o godności osobistej,
które razem z matką staraliśmy się w ciebie wpoić. Nie rozumiem, ojcze, o co chodzi. Chodzi o tę obrzydliwą burdę, którą wywołałeś. Czy uchybia mojej godności fakt, że stanąłem w obronie dziewczyny, którą publicznie zelżono, posługując się moim nazwiskiem? A ta dziewczyna to niejaka Marysia, ekspedientka. Cóż to ma do rzeczy? Bardzo wiele, mój drogi. Więc znasz tę dziewczynę? Wstępowałem do tego sklepu dość często po papierosy. Codziennie. Być może. Bywasz tam codziennie i przysiadujesz godzinami. I cóż z tego? No ale musisz zrozumieć, że twoje stałe przebywanie w tym sklepiku nie mogło nie obejść się bez komentarzy. Sklep. Sklep jest miejscem publicznym. Każdy ma prawo wejść do sklepu. Daruj, mój drogi, ale podobne wykręty stoją poniżej twojego poziomu. Nie podejrzewasz chyba nikogo o taką naiwność, żeby przypuszczał, że spędzasz tam czas dla studiowania metod handlu sklepikarskiego. Przysiadujesz tam dla owej ekspedientki. Jeżeli nawet, to cóż z tego? Więc uważasz jej towarzystwo za interesujące Istotnie, mamo. i za odpowiednie dla ciebie, czy tak? Odpowiednie dla pana Czyńskiego pod względem towarzyskim, intelektualnym, socjalnym. To kwestia zapatrywań. Otóż pozwól sobie powiedzieć, że tu nie ma żadnej kwestii. Ta dziewczyna z powodu twoich wizyt została publicznie zelżona przez jednego z twoich mniej szczęśliwych współzawodników. A ty w publicznej bijatyce uważałeś za stosowne stanąć w obronie czci tej dość popularnej panienki. Mama nie powinna, mówiąc o dziewczynie, której nie zna, posługiwać się takimi dwuznacznymi aluzjami. To wstrętne. Leszku. Przepraszam. Widzę, że owa panienka bardzo cię obchodzi. Pewnie, że obchodzi. Jeżeli z mojego powodu została narażona na podobne... Nie puszczę płazem nikomu, kto uchybi jej godności. Nie będzie to świadczyło o twoim rozsądku. Z pewnością nie poprawi reputacji owej panienki. Postanowiliśmy z matką, że wyjedziesz na jakiś czas stąd, aż cała sprawa ucichnie. Ojcze, pojedziesz do wuja Eustachego do Warszawy i tam się wyszumisz. Tak postanowiliśmy. Proszę. Źli ludzie żyć nie dają. To pan Antoni już wie. Ano, wiem. Wszyscy wytykają mnie palcami. Panią właścicielkę sklepu przeciwko mnie buntują. Sama słyszałam, jak mówili, że na obrazę boską trzyma u siebie przybłędę. Wygryzą mnie. Pozbawią pracy. To, co ludzie gadają, to puste szczekanie. Ludziom języka nie zawiążesz. Ale pamiętaj, on wielki pan, bogaty światowy. Co tobie po nim? I ożenić się z tobą nie ożeni. Ja o tym nie myślałam. Żeby on był tak całkiem uczciwy, to nie narażałby cię na obmowy, na plotki. Nie zawracałby ci głowy. Ja mu powiedziałam, żeby tu więcej nie przychodził. I on na pewno nie przyjedzie tu więcej.
Czy zechce pani zostać moją żoną? Co pan mówi? Pytam się, Marysiu, czy zechcesz zostać moją żoną? Ale to nie podobieństwo. Och Boże, co by to było? Pan nie mówi tego poważnie. Pańscy rodzice Jeżeli się zgodzisz, dziś jeszcze zawiadomię rodziców. nigdy się nie zgodzą. Zgodzą się. Będą musieli się zgodzić. Przecież jestem inżynierem. Damy sobie radę. Chce pan dla mnie... Chyba że mnie nie kochasz. Ja pana nie kocham? Chodźmy stąd. A sklep? Od dziś nie pracujesz już w sklepie. O Boże, jaki piękny. To ja jestem zaręczona. Tak, kochanie. Jesteś moją narzeczoną. Narzeczona. W głowie mi się kręci. Ale ja tobie pierścionka dać nie mogę. Nie mam. I bez pierścionka jestem twój. Na zawsze. Kocham cię. Kocham cię.
Jezu Chryste, co ja zrobiłem? Jezu. Ludzie, ludzie, ludzie! Ludzie! Ratunku! Na pomoc! Ratunku! Na pomoc! Co się stało? Ratuj ich i moją duszę zatraconą! Ratuj ich, oni żyją! Rozbili się na motocyklu, ale żyją! Żyją! Boże, sam nie dam rady. Niech ktoś skoczy konno po doktora. Witalis, zaprzęgaj. Stój! Ja pojadę. Ty daj znać do pałacu, że ich pańsz tutaj leży. Dziewczyny, o тут, no prędzej, prędzej, no. Stać! Stać! O tu do przewodówku. Czy żyje? Czy mój syn żyje? Żyje, proszę pani, nic mu nie będzie. Co ten człowiek może wiedzieć? Panie doktorze, niech pan ratuje mi syna. Nie należy go męczyć. Ma złamaną rękę, złożyłem kości jak należy. Głowa trochę potłuczona i podrapana, ale to nic groźnego. Proszę mi nie przeszkadzać. Ja chyba lepiej wiem od was, co tu trzeba robić. Tam już nie ma nic do roboty. Ale dziewczynę należy natychmiast ratować. Coście mu podali? Dlaczego on śpi? On miał otwarte złamanie, więc mu dałem na sen, żeby nie cierpiał. Panie doktorze, niech pan ją ratuje. Otwarte złamanie? Jak śmieliście to tknąć w takich warunkach? Kość sterczała, to co miałem robić? Na mnie zaczekać. A tuż posłałem po pana doktora, ale jakby tak nie daj Boże nie zastali, to co miałem? Rannego bez pomocy zostawić? Ten człowiek ma rację, doktorze. Macie tu za waszą pomoc. Nie trzeba pieniędzy. Weźcie, że A ja biednym nie chcę. pomagacie bezpłatnie, to dobrze, ale od nas możecie wziąć. Ja nie pomagam ani biednym, ani bogatym. Ja pomagam ludziom. A temu pajęczowi, to gdyby nie sumienie, to wcale bym nie pomógł. Przez niego teraz umiera ta dziewczyna. Może być wstrząśnięcie mózgu. Comatio cerebri. Trzeba go zabrać do szpitala, zrobić zdjęcie rentgena. Oczywiście, doktorze, rozumiem. Co jej jest? Kość wgnieciona do mózgu.
To już agonia. Tu i cud nie pomoże. Ratuj ją pan, panie doktorze. Jedyne, co mogę zrobić, to dać jej zastrzyk na wzmocnienie serca. Ale to beznadziejne. Proszę zacisnąć ramię. Panie doktorze. Człowieku, jak ja ją mam ratować? To pański obowiązek. Niech pan jej zrobi operację. Trupa mam operować? Tu największy geniusz chirurgiczny nie pomoże. I do tego w takich warunkach. Gdybym ja miał takie narzędzia. No, wasze szczęście, że nie macie. Panie doktorze, czy można już zabrać syna do samochodu? Tak, tak. Zaraz poproszę ludzi. Panie młynarzu, niech nam pan pomoże. Proszę nam pomóc. Uważajcie. Ostrożnie. Uważajcie. Do szpitala, prędko. Doktorze, czy pan jest pewny, że stan zdrowia naszego syna nie budzi żadnych obaw? O tym zadecyduje rentgen i obserwacja w szpitalu, ale najważniejszą rzeczą będzie rehabilitacja. Wyślemy go do Szwajcarii, do najlepszego sanatorium. Gdzie ja jestem? Co się stało? Nic, już dobrze. Wszystko będzie w porządku. Co się stało? Miałeś wypadek na motocyklu. Złamałeś rękę, ale to nic groźnego. Co z nią? Gdzie ona jest? Nie żyje, ale nie myśl teraz o tym. Nie myśl. Nie. Doktorze! Nie należało mu teraz o tym mówić. Nie umiem kłamać, doktorze. Eleonoro, to było nieostrożne. Mogło go coś łączyć z tą dziewczyną. Chyba żartujesz.
Gołąbeczko ty moja. Szczęście ty moje. Poznajesz ty mnie? Poznajesz? Gdzie? Co z nim? Co z Leszkiem? Nic mu. A rękę miał złamaną i potłuł się trochę, ale to nic groźnego. Ludzie powiadają, że rodzice wywieźli go za granicę. Żeby tylko wyzdrowiał. Dzięki Ci Boże. Dzięki Ci Boże. To od niego. Nie. No. No, jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. My w sprawie do was, panie Kosiba. A jak się tam panna Marysia czuje? Dziękuję, panie przodowniku. Już mi lepiej. O, chwała Bogu. Gorączki nie ma? Nie ma. Była, ale nie ma. Ręce i nogi funkcjonują? Porażenie nigdzie nie wystąpiło? Ale, panie doktorze, ja jestem zupełnie zdrowa, tylko trochę osłabiona. Leż, spokojnie. Czym mogę panu służyć? Panie Kosiba, przeprowadził pan po katastrofie operację czaszki? Trepanację czaszki. A jeśli tak, to co? Przecież pan nie ma dyplomu lekarskiego. Pan wie, że prawo tego zabrania. Wiem. Ale wiem też, że dyplomowany lekarz, który wedle prawa miał obowiązek ratować, tu ratować nie chciał. To nieprawda. Chciałem. I nawet zbadałem ranną. Stwierdziłem, że stan jest beznadziejny. To była agonia. Tak czy owak, panie Kosiba, jest pan za to odpowiedzialny. Pan doktor Pawlicki oskarża pana o kradzież narzędzi. Przyznaje się pan? Panie przodowniku, niech pan przystąpi do rewizji. Bardzo przepraszam, panie doktorze, ale proszę mi nie dyktować, co ja mam robić. To moja sprawa. Przyznaje się pan? Tak. Ma pan te narzędzia? Mam. Gdzie one są? To? To. Pan sprawdzi, czy czego nie brakuje. Zdaje się, że jest wszystko. Tak na zdaje się, to ja nie mogę się opierać. Jest wszystko. No, panie Kosiba, niech pan się ubiera. Ależ, panie przodowniku, przecież on to zrobił, żeby człowieka ratować. O tym już zdecyduje sąd. Nie płacz, dziecko. Prawdę mówiąc, zasłużyłem na karę. Kradłem. Żeby mnie ratować. To prawda, ale zawsze to kradzież. Jak długo będziemy pozwalać, aby w naszym kraju gnieździły się potworne zabobony średniowiecza? Jak długo pozwolimy krzewić się ciemnocie?
i bezmyślnej zbrodni praktyk znachorskich. Wyrok dzisiejszy powinien być odpowiedzią na pytanie, czy jesteśmy państwem cywilizowanym, czy należymy do Europy nie tylko geograficznie, ale i kulturowo, czy też mamy zamiar nadal tolerować barbarzyństwo. Ten wyrok winien się stać ostrzeżeniem dla innych hien żerujących na ciemnocie mas. To niemożliwe. Pokręciliście coś. Chyba na 3 miesiące. Nie na 3 lata, a to przez to, że na niego prokurator strasznie nastawał. Ze 20 ludzi za nim świadczyło. Każden, którego on wyleczył. Ale jak potem prokurator zaczął na niego nastawać, to... A jak się sąd do niego zapytał, czy ma te wyrzuty, znaczy się, czy będzie dalej ludzi leczył, to powiedział, że nijakich wyrzutów nie ma i że leczył będzie. I chociażby miał jeszcze raz te narzędzia ukraść, żeby człowieka ratować, to i tak by ukradł. No to dali mu 3 lata i już. To wszystko przeze mnie. Ale co robić? Trzeba mu jakąś pomoc obmyśleć. Więzienie nie rozwalisz. Jak będzie apelacja, to wtedy. Trzeba lepszego adwokata wziąć. Za większe pieniądze znaczy. Groszy nie pożałujemy. Ludzie się ofiarowali. No. Gdyby Leszek był. Może państwo czyńscy coś pomogą. Przecież on ich syna też ratował. Myślisz, że my nie wiedzieli, od kogo listu czekała? I co? Proszę. Zbliżamy się do granicy, proszę pana. Dziękuję. Masz tobie. Pieniądze dla Antoniego ode mnie. Dziękuję. Jemu daję, nie tobie. Nie ma za co dziękować. A to ja ci za niego dziękuję. On sam podziękuje, jak wróci. I za to, że koło jego dobytku będę chodziła. Oj, Soniu, po co ty się tym będziesz zajmowała? A kto się ma zajmować? Ja. Ty? No. A co ty tu myślisz, u mojego teścia 3 lata siedzieć? Jak to przecież po apelacji Antoniego uwolnią? Uwolnią albo nie uwolnią. A z czego ty tu będziesz żyć, a? No co ty głupio patrzysz, a?
No. Przecie nic się nie wypędza, a? Dachu nad głową starczy, a jedzenia też. Czego ona płacze? Coś ci jej tu nagadała? Co chciała, to i nagadała. Na naszej łasce to będzie siedziała. Niech nie będzie taka honorowa. Nie na twojej łasce. A na czyjej? A niech sobie idzie na 4 wiatry. Ona? Prędzej ty stąd pójdziesz. Proszę. Powóz zaprzężony, proszę jaśnie panicza. A róże? Wszystkie, tak jak panicz kazał, co do jednej ścięte. Są w powozie. Tylko co na to powie pani dziedziczka? Dobrze. Dobrze. Franciszku. Proszę oddać to moim rodzicom. Dziękuję ci. Dziękuję ci za wszystko. Czy Franciszek wie... Czy Franciszek może mi powiedzieć, gdzie ją pochowano? Kogo? Tę dziewczynę, która zginęła w katastrofie. W jakiej katastrofie? No razem ze mną. Co też panicz mówi? Jezus Maria. Przecież po co mieliby ją chować? Toż ona żyje. Co? Co? No na Boga klęsie żyje. Tak. Po cóż mieliby ją chować? Wyleciał ją ten znachor. Ona teraz w młynie mieszka. Leszku, co znaczą te kwiaty? Nigdy wam tego nie zapomnę. Do młyna! Franciszku, co tu się stało? Nie wiem, jaśnie panie. Paniż wpierw kazał ściąć wszystkie róże w oranżerii i zaprzęgać. A potem spytał mi się, gdzie jest grób Marysi, tej ze sklepiku. A kiedy mu powiedziałem, że przecież Marysia żyje,
to o mało mnie nie pobił. Dziękuję. Powinniśmy byli mu to sami powiedzieć. Chciałam, żeby ten romans wywietrzał mu z głowy. A jeżeli to nie jest przelotny romans? Chyba żartujesz. Jaśnie panie, bardzo przepraszam. Zapomniałem. To panicz zostawił. Co się stało? Co się znowu stało? Przecież nie mam okularów. Proszę cię, siadaj. Najdrożsi rodzice, gdy będziecie czytać te słowa, waszego syna nie będzie już wśród żywych. Kocham was bardzo i wiem, jaką wyrządzam wam krzywdę. Wybaczcie mi, życie straciło dla mnie wszelki sens. Zrobiłbym to już wcześniej, ale pragnąłem jeszcze przed śmiercią zmówić modlitwę na jej grobie. I ostatnia ma prośba. Chcę spocząć obok niej. Leszek. Omal nie zabiliśmy własnego syna. Ale co ty mówisz? To nonsens. Egzaltacja, Leszek nigdy by nie mógł. Czy ty nie rozumiesz, że jeszcze teraz możemy go stracić? Jak to? Przecież teraz już wie o wszystkim. Ale nie od nas. On nam tego nigdy nie wybaczy. No więc, co zrobić? Czego ci po świecie szczęście szukać? Muszę jechać. Jeśli musisz, no to siądźmy przed drogą. Szybciej! Szybciej! Kochanie moje. Najdroższy. Jedyny mój. Posiwiałeś. Powiedzieli mi, że umarłeś. Czekałam. Tak długo czekałam. Tyle dni. Teraz już zawsze będziemy razem. Proszę. Mój synku, pozwól, że poznam twoją przyszłą żonę.
Panie Antoni, nie poznaje mnie pan? Dzień dobry, panie Kosiba. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Dziękuję, jak w więzieniu. Wydobrzałaś gołąbeczka. To ze szczęścia. Marysia zgodziła się zostać moją żoną. Nie przypuszczałem. Ale daj wam Boże wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Powierzyliśmy pańską sprawę najlepszym adwokatom. Twierdzą, że potrafią pana uwolnić. Szkoda zachodu. Co pan mówi, panie Antoni? Pan jest naszym największym dobroczyńcą. Przez całe życie nie zdołamy wywdzięczyć się panu. Adwokaci sprowadzą z Warszawy najsławniejszego chirurga. On zaświadczy, że pan dobrze ludzi leczył. Nie zawracajcie sobie głowy mną starym. A tobie, gołąbeczko, życzę szczęścia. Panie doktorze, czy w okolicy praktykuje wielu znachorów? W najbliższej kilkunastu. W powiecie jest ich podobno kilkudziesięciu. To istna plaga. A czy bywał pan wzywany do wypadków, gdzie śmierć następowała wskutek zabiegów znachorskich? Nader często. W całym powiecie, według danych wszystkich lekarzy, zabiegi znachorskie przyprawiły o śmierć 200 kilkadziesiąt osób. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Pan doktor powiedział przed chwilą, że nader często bywa wzywany do ofiar znachorskiego leczenia. Tak jest. Ile razy pan miał do czynienia z ofiarami Antoniego Kosiby? Nie przypominam sobie. Ach tak. Czy przypomina pan doktor sobie wobec tego chociażby jeden wypadek tego rodzaju? Nie. Dziękuję. Więcej pytań nie mam. Proszę teraz o przesłuchanie w charakterze biegłego profesora doktora Dobranieckiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego. Proszę. Wysoki sądzie, zwrócono się do mnie z prośbą o przebadanie kilkunastu osób, które w swoim czasie uległy różnym poważniejszym urazom, względnie schorzeniom i które poddały się zabiegom chirurgicznym wykonanym przez znachora wiejskiego nazwiskiem Kosiba. Auskultacja i prześwietlenia wykonane przy pomocy aparatu rentgena wykazały, iż we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach operacje zostały przeprowadzone zupełnie prawidłowo. Z niewątpliwie gruntowną znajomością anatomii, co uchroniło ofiary przed śmiercią, ewentualnie nieusuwalnym kalectwem. A czym pan profesor może wytłumaczyć fakt, że człowiek nieposiadający żadnego wykształcenia mógł dokonywać tak ryzykownych operacji z pomyślnym skutkiem? Przyznam się, że byłem zdumiony. Ten znachor musi mieć nie tylko duże doświadczenie, ale wręcz fenomenalny talent i intuicję. Intuicję chirurgiczną, rzecz bardzo rzadko spotykaną. Osobiście znałem kiedyś tylko jednego chirurga o tak pewnej ręce i o takiej intuicji. Dziękuję. Czy strony mają pytania? Czy pan profesor, jako wybitny znawca etyki lekarskiej, dopuszcza przestępstwo kradzieży w celu ratowania życia ludzkiego? Protestuję! Etyka lekarska dotyczy tylko dyplomowanych lekarzy. Uchylam protest. Nie znam w historii medycyny takiego przypadku. Ale życie ludzkie jest wartością największą. Dziękuję, panie profesorze. Po przesłuchaniu stron
Sąd udziela głosu oskarżonemu. Ja nie mam nic do powiedzenia. Pragnąłbym przedstawić Wysokiemu Sądowi najbardziej jaskrawy przykład umiejętności i talentu Antoniego Kosiby. Kogoś, kto zdaniem dyplomowanego lekarza powinien już nie żyć. Proszę. Imię i nazwisko świadka. Maria Wilczurówna. Proszę mówić głośniej. Maria Jolanta Wilczur. Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. Córeczko. Córeczko moja. Obyście byli szczęśliwsi od nas.
Thank you.